Pamiętacie, jak 2 odcinki temu mówiłem wam o tym, jak beznadziejnie przywitał mnie Bombaj? Delhi najwyraźniej potraktowało to jako wyzwanie i powiedziało Bombajowi: podtrzymaj mi piwo. Ale o tym za chwilę. Dzień dobry, witam w New Delhi, pięknej stolicy równie pięknego kraju. I bez zbędnego przedłużania zapraszam na dzisiejszy epizod, w którym chciałbym pokazać wam, jak żrę. Nim jednak uraczę was tym niezapomnianym widowiskiem, musimy przedrzeć się przez tego typu alejki, aby dotrzeć do stacji metra, która zabierze nas jakieś 148 przystanków do tak zwanego starego Delhi. Nie wiem w sumie, czym się różni od nowego, bo to nowe też takie nie najnowsze. Halo? W ogóle to w fajną dzielnicę jakąś trafiłem chyba. Dzięki mojemu skrupulatnie przemyślanemu doborowi hostelu w Tuk-Tuku wczoraj w Jaipurze trafiłem do miejsca, które... hostel jak hostel, tam szału nie ma, ale wokół niego jest zamknięte osiedle z supermarketem i sklepami różnymi, z elektroniką, różnymi takimi rzeczami. Niespotykane cuda, jeszcze takich w Indiach nie widziałem. A jak się przejdzie kawałek dalej, to mamy sobie taki labirynt uliczek, które nie są jakoś tak... nie jest to slums, no. Old Delhi różni się od New Delhi tym, że jest jeszcze ze 3 razy bardziej old i jakieś 100 razy bardziej zatłoczone. Niestety podczas tego pechowego spaceru nie będzie mi dane rozwinąć jego tematu. Dzień dobry, witam serdecznie na dachu hostelu. Ten odcinek pierwotnie miał się tyczyć lokalnego, ulicznego jedzenia w New Delhi, które podobno można spotkać w bardzo wielu interesujących, egzotycznych wariantach. No dobra, w sumie mogę jeszcze kiedyś iść się po prostu nażreć i wam to pokazać. Zamierzam jeść w kolejnych dniach również, więc może jeszcze nic straconego. Za to ciekawy temat zastępczy objawił się poniekąd sam. Jakże miło z jego strony, co nie? Otóż okradli mnie. Ale jak do tego doszło i co właściwie się stało, skąd też te piękne przyozdobienia na moich kończynach, to może opowiem na koniec, a tymczasem przejdźmy się po tym mieście. No bo co, no już tu jestem, to pokażę, jak wygląda New Delhi, bo głupio nie pokazać chyba. Najciekawszy automat biletowy, jaki widziałem kiedykolwiek, to znaczy ten pan w niebieskim jest automatem biletowym, stoi przy maszynce w teorii samoobsługowej i zbiera zamówienia od ludzi, później wrzuca pieniążki i wydaje im bilety. Po jakichś 18 godzinach w metrze witamy pod czerwonym fortem, czyli symbolem Old Delhi, starego Delhi tak zwanego, czyli tej dzielnicy w Delhi, którą się zwiedza, gdzie są atrakcje, gdzie można zostać okradzionym. A jako że tę ostatnią aktywność mamy już zaliczoną podczas tej podróży, to może teraz skupmy się przez chwilę na zwiedzaniu. Dziwna sprawa, że na tej patelni tutaj naokoło, przy samym wejściu, nie ma nikogo, mimo że ulice wszędzie naokoło są tak zatłoczone, że nie wciśnie się kartki papieru pomiędzy ludzi. Być może mnie też tutaj nie powinno być, zaraz ktoś przyjdzie i mnie wypierdoli. Hello? Not allowed, yes. No? Here? No. Ah, okay, the entrance is there. Okay, thank you. Poza całkiem przyjemną dzielnicą, w której się zatrzymałem, Delhi okazuje się podobnie koszmarne jak Bombaj. Ej, zobaczcie, wesołe miasteczko jest i
Diabelski Młyn to mi się kojarzył zawsze z taką atrakcją dla dzieci, taką spokojną, żeby sobie pooglądać widoczki z góry, a tutaj działa bardziej jak katapulta, z tego co widzę. Później leci na pasku gdzieś tam w wiadomościach, że w wypadku huśtawki w Indiach czy tam w jakimś innym Bangladeszu zginęło 1387 osób, kolejne 4000 jest uznawanych za zaginione. Cena wejścia dla miejscowych to 80 z muzeum, 50 bez muzeum, a dla obcokrajowców 600 bez muzeum i 950 z muzeum. Co skłania mnie do postanowienia, że niech się pocałują w dupę, mogę ich kupę kamieni czerwonych obejrzeć z zewnątrz, tak samo wygląda mniej więcej jak od wewnątrz. Wyższe ceny dla obcokrajowców na upartego można uzasadnić tym, że obywatele utrzymują obiekty w podatkach. Można też w ogóle nie uzasadniać. Skoro chcą, to niech biorą nawet 1 000 000 od obcokrajowców i takie ich prawo. Fakt faktem, że narzut za bycie obcokrajowcem w krajach subkontynentu indyjskiego jest najbardziej przegięty, jaki widziałem na świecie. I w związku z tym ja również nie czuję się w obowiązku uzasadniać, dlaczego w takim układzie mam ich atrakcje gdzieś. What is this? Kulfi. How much? How much? Pod enigmatyczną nazwą kulfi kryją się zwykłe mleczne lody. Jak danonki zamrożone. Dobre, ale mi to cieknie po rękach, muszę zeżreć zanim zacznę nagrywać znowu. Dobrze, że nie jest weekend, bo jeszcze byłby to tłok. Niniejszym wlazłem sobie w labirynt uliczek Starego Miasta i można by odnieść wrażenie, jakbym był w budynku, lecz to nieprawda. Jestem cały czas pomiędzy budynkami. Jest tutaj nieskończony labirynt właśnie takich korytarzyków, gdzie ludzie czymś tam handlują, coś tam sobie może też kradną czasem, kto wie. Niestety ta część, od której tutaj losowo w sumie zacząłem, widzę, że koncentruje się głównie na handlu biżuterią, który obchodzi mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. Chodźmy poszukać jakiegoś żarcia albo czegoś ciekawszego. Pokuszę się o stwierdzenie, że bardziej mi się podoba w tym Delhi niż w Bombaju, co świadczy o tym, jak bardzo mi się musiało podobać w Bombaju. No może oprócz dworców, tam to jest koszmar jest wokół dworców. No nawet to stare miasto, mimo że daleko mu do miejsca moich marzeń i snów, no to trzeba przyznać, że ma jakąś atmosferę ciekawą w miarę. A żarcia jak nie było, tak nie ma. Wygląda na to, że przeszedłszy po drodze jeszcze przez dział religijno-dewocjonalny, docieram na początek działu spożywczego. Aha, to już minęło, od kiedy ja wlazłem na ten rynek cały. Rynek, to jest cała dzielnica taka. Pani Puri, to co na początku jadłem w Bombaju i słyszałem skądinąd, że to podobno ma być dobre, a tamto bombajskie było obrzydliwe. Później mi ludzie powiedzieli, że akurat co jak co, to Bombaj nie specjalizuje się w tej potrawie, więc może... Idziemy, tam przepychać. Więc może tutaj wyjdzie trochę lepiej. Nie mam jak trzymać kamery, sorry, że tak sobie z 3 cm w ryja celuję, ale... Nie smakuje mi to. Jest lepsze niż w Bombaju faktycznie, ale nic specjalnego. Ciemno już się robi. Pyszny, świeżuchny kurczaczek. No w korku na piechotę to jeszcze nie stałem.
Tu nie ma wyjścia. Staram się w tym największym tłumie nagrywać dosyć oszczędnie ze względu na historię, która mi się ostatnio przytrafiła, o której obiecałem na końcu opowiedzieć, bo to nie jest do końca bezpieczne miejsce, jak się okazuje. W tej knajpie mięso na pewno jest świeże. Dobra, tu siedzą jacyś ludzie, wbijamy. Ta knajpa jak na okoliczności otoczenia wydaje się wręcz ekskluzywna, mają bieżącą wodę i takie tam. Teraz każdy na mnie patrzy, odwrócił, co to za widowisko się tu dzieje. A ja po prostu zamówiłem sobie kanti, czyli coś w rodzaju kebaba z baraniny, tylko że w takim sosie z cebulą i kolendra tu jest. Ej, dobre to jest. Jest naprawdę dobre. Dobra, i co takiego się wydarzyło wczoraj? Otóż właśnie, żeby nagrywać wam żarcie, przyszedłem na tę ulicę, ale podobnie jak i dziś, wymyśliłem sobie, że przy tej okazji mogę wstąpić po bilet na dalszą podróż, gdzieś po drodze do jakiegoś tam okienka i obczaiłem, że niedaleko jest dworzec kolejowy. W związku z tym wskoczyłem, żeby nie dymać z buta przez cały ten labirynt, to wskoczyłem do rikszy, takiej... Nie do tuk-tuka, tylko rikszy, to jest inne trochę, jak na Piotrkowskiej. Czekajcie, namierzymy takiego typa. O, tutaj jedzie właśnie taki. O, taki jak ten. Właśnie do czegoś takiego wskoczyłem tutaj. Kiedy ryksiarz przewiózł mnie przez ten labirynt, wywiózł mnie na główną ulicę, wchodzę na dworzec, taką jak tam mniej więcej. Dwupasmówkę. A to może być w sumie dokładnie nawet ta, tylko kawałek dalej. No bo tak w sumie tam jest gdzieś dworzec. Wywiózł mnie i w owym czasie trzymałem na kolanach plecak mały z Adidasa, który sobie biorę ze sobą na krótsze spacery. A raczej brałem. Już go, powiem, nie wezmę, ponieważ w momencie, kiedy wyjechaliśmy na dwupasmówkę, jakieś skurwysyny wyprzedzające nas na skuterze, a konkretnie jeden z nich wyciągnął łapę i buchnął mi go z kolan. I tyle widziałem swój plecak, jednak to jeszcze nie Co on tam chce ode mnie? No, thank you. No, thank you. Dobra, nie drzyj mi się, chłopie. Tak czy inaczej... Okej, one moment. Tak czy inaczej, nie jest to jeszcze koniec tej historii. Ale kontynuować ją będę może gdzie indziej, bo tak sobie myślę, że kurczę, właśnie stoję w środku nocy z kamerą wyciągniętą w ręku w miejscu, gdzie mnie wczoraj okradli w biały dzień, więc może to nie są najlepsze okoliczności, aby przedłużać to nagranie. Niniejszym wkraczam z powrotem na swoją dzielnicę o jakże sympatycznej nazwie New Friends Colony i zobaczcie, jaki tu mamy luksus. Kurczę, już późno jest, zamykają, ale jeszcze trochę mogę wam pokazać. I patrzcie, co tu mamy. Nie do wiary, nie do uwierzenia po prostu, że takie rzeczy istnieją. Supermarket całodobowy, kawiarnia czysta, schludna, klimatyzowana. Można sobie usiąść w spokoju i w ciszy. To jednak jeszcze nie koniec. Cały tutaj taki pasaż się ciągnie różnych właśnie takich normalnych miejsc. No już jest po 22, większość tych sklepów pozamykali, ale tutaj jest sklep z elektroniką też. Tu jest pub, gdzie mają
piwo. Przychodzą sobie tutaj eleganccy, schludni, cisi. No dobra. Nie jakoś bardzo hałaśliwi ludzie. Boże, może się komuś to wydaje, że jakieś nudy pokazuje. Oj nie. Oj nie. Jakże miłą jest mi to odmianą tutaj. Jestem już z powrotem i nawet wziąłem sobie prysznic. No to dobra, co też się stało później w tej mrożącej krew w żyłach opowieści? Otóż zareagowałem na tyle błyskawicznie, że zdążyłem jeszcze schwycić ten plecak, jak już chłop położył na nim łapę i przez jakiś ułamek sekundy walczyłem, aby mi go nie wyrwał. Niestety jak drugi dał trochę mocniej po gazie, to razem z tym plecakiem z rykszy wyfrunąłem i poleciałem mordą na asfalt. Właściwie to nie mordą, morda jest cała, czego nie można powiedzieć o moich wszystkich 4 kończynach. Tutaj na przykład mam taką ozdobę, tutaj takie, na nogach też, no, zdarzenie z asfaltem nie należy do najprzyjemniejszych doznań. Jeszcze najgorzej, najmniej to widać, ale najgorzej to mnie drażni, że palca sobie wybiłem i nie bardzo go mogę zginąć. Chociaż tak jest lepiej. Pierwszą noc to było źle, ale stworzyłem sobie opatrunek na bazie usztywnienia spaczki po szlugach i bandaża, który zawsze mam ze sobą. I jakoś tę noc przetrwałem, i nawet mi ten opatrunek pomógł. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, zleciał mi. Ale jakaż to była zmyślna konstrukcja. Mój Boże, widzicie? I kto powiedział, że palenie papierosów szkodzi zdrowiu? No dobra, ale co właściwie straciłem w związku z opisanym powyżej incydentem? Oprócz odrobiny naskórka, to w sumie niewiele. Nigdy na miasto nie biorę w takich elementach zajebywalnych typu plecak czy jakaś tam nerka, nie wkładam tam ważnych rzeczy. I co tam było? Powerbank, zeszyt, długopis, szlugi, co najgorsze, wszystkie pocztówki z Sandomierza. Ale dobra, z tego miejsca wyrażam głęboką wiarę i nadzieję, że to co najgorsze to już za mną w tej podróży i teraz może być już tylko lepiej, i z tym życzeniem żegnamy się z piękną stolicą Indii. Nie będę tęsknił. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.